야, 똑바로 가, 똑바로. Hej, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Jesteśmy na wycieczce rowerowej, jedziemy na Haeundae, bo zaczął się festiwal. To jest tylko w ten weekend, ale i tak nie martwcie się, jeżeli jesteście na wyjeździe w Korei, to prawie przez cały miesiąc będą pokazane rzeźby z piasku i właśnie my na to dzisiaj jedziemy, bo dzisiaj jest ostatni dzień festiwalu, tam są różne atrakcje, więc chcielibyśmy z tego skorzystać. Przy okazji rowery, zrobiło się bardzo ciepło, dzisiaj 31 stopni, chociaż jeszcze nie mamy takiego typowego lata koreańskiego, dlatego że nie ma takiej wilgotności. Jest dzisiaj bardzo mało, nawet 40% jak na Busan, to jest malutko, więc nie jest aż tak źle, bo nie pocimy się strasznie, a jest ciepło, więc bardzo przyjemna pogoda, troszeczkę wieje. Ja ruszam, żeby dogonić chłopaków. Będę musiała troszeczkę się pośpieszyć. Właśnie słyszymy, że jest w nie Bexco, tylko w centrum filmowym jakiś festiwal, więc może skoczymy tam, a na sam początek przejdziemy przez Human Bridge. Tak się on nazywa. Będziemy po prostu prowadzić rower. Kto powiedział, że nie możemy prowadzić roweru? I wtedy zajedziemy na ten festiwal, zobaczymy co tam jest i później już na nasz docelowy punkt, czyli plaża w Haeundae. Pływałeś w Polsce razem z mamą i ciocią Patrycją i z tatą też. 와. Mamy testy straży pożarnej, dlatego może czasami coś zapiszczeć. Wtedy jest sygnał tutaj z tych naszych głośników i dzisiaj przewidzieli testy przeciwpożarowe i ja przy okazji nowego dnia i nowych emptiesów, czyli rzeczy, które mi się pokończyły, bo teraz trochę zmieniam system, zamiast hodować miliona wykończonych produktów, będę Wam co jakiś czas pokazywała, na przykład tak jak teraz. Skończyły mi się dwie rzeczy i mamy tutaj toner padsy od Nambuzina, Pore Zero Peeled Egg Toner Pad 4. To są te takie różowe i słuchajcie, nie jestem z nich jakoś zadowolona. Jeżeli chodzi o efekty, są znikome niestety, dlatego pewnie już nigdy do nich nie wrócę. Raczej były ok, ale jakichś takich widocznych zmian na mojej twarzy nie widziałam. Na pewno w żaden sposób mnie nie zapychały, ale też mi w żaden sposób nie pomagały. I oczywiście ukończyłam mój Mediheal Teatry Calming Moisture Ampoule i to jest
tutaj mała buteleczka i jestem bardzo z tego zadowolona. Ten Mediheal mi bardzo pomaga. Pewnie do niego wrócę, jak tylko wykończę kolejne produkty, bo mam już troszeczkę w zapasie, które chcę wykończyć i mieć już spokój z nimi. Niektóre z nich są lepsze, niektóre są z nich gorsze, dlatego muszę przetrawić, to nie będę nic wyrzucała. Pewnie jeżeli coś naprawdę będzie mi szkodziło, to po prostu dam mojej siostrze, bo już muszę się przygotować do wyjazdu. Za 2 miesiące lecimy do Polski, dlatego jeżeli coś mi po prostu nie przypasuje, dam mojej siostrze do przetestowania. Jeżeli jej będzie pasowało, to sobie po prostu to zużyję. Teatry Calming Moisture Ampoule. Naprawdę lubię ten produkt, pomaga mi. Troszeczkę wysusza skórę, więc trzeba pamiętać też przy okazji o nawilżeniu. Niestety zauważyłam ostatnio, że w Olive Young już tej starej wersji nie ma. Jest tylko najnowsza wersja w nowych butelkach. Jestem ciekawa, z jakiego powodu. Pewnie w końcu idą w taki konkretny branding, ale zobaczymy. Ja jak na razie będę kupowała na Kupangu i zobaczymy, czy stamtąd też zniknie, bo pewnie mają ciągle zapas tego produktu. No, jestem ciekawa. Zobaczymy. Ja zbieram się do pracy, bo mam całkiem sporo dzisiaj do zrobienia, jako że weekend mieliśmy na maksa intensywny. W sobotę, tak jak widzieliście, złożyliśmy Eliaszowi łóżko. Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda w nocy, bo pytaliście się, jak będzie wyglądało po zapalonych światełeczkach. Jeszcze jest w planie zamontowanie tych półek na ścianie na książki i tam także chciałabym dla Eliasza zrobić światełeczka, żeby były fajnie oświetlone, dzięki czemu ten pokój jeszcze więcej zyska. I dzisiaj składanie prania, ogarnianie, jeszcze muszę powyciągać letnie rzeczy, już takie typowo letnie, dlatego że do Busan, co prawda w tym tygodniu znowu ma być troszeczkę zimniej, czyli 21 stopni, ale ogólnie już temperatury idą do góry. Wczoraj już było około 28-31 stopni, chociaż ta temperatura nie jest aż tak odczuwalna jak w takim typowym koreańskim lecie, dlatego że mieliśmy 40% nawilżenia, a w Korei latem jest około 100%, przez co czujemy się gorzej. A wczoraj było tak nawet przyjemnie, tylko mocno świeciło słońce. Tutaj przypiekłam sobie mój przedziałek we włosach, więc tutaj bolało. Powiem Wam szczerze, bolało. I lecę do roboty. Jestem w trakcie wybierania bluzki do moich spodni, tych musztardowych, i myślę, że chyba ta stylizacja będzie bardzo fajnie wyglądać, nawet z tą chustą, która da właśnie troszeczkę takiego pop-upu, takiego wzoru do tej stylizacji. Myślę, że bardzo fajnie będzie wyglądać, a jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, jak to wyszło, to będę Was zapraszała do dodatkowego filmu, czyli 7 dni, 7 stylizacji. Myślę, że film się Wam spodoba, będzie sporo letnich stylizacji, ale także takich typowo koreańskich rzeczy. Na pewno 2 pary spodni, które Was zainteresują, to dzisiejsza para oraz te różowe, bo to są kroje spodni, które są popularne tu w Korei i chciałam właśnie Wam pokazać, jak mniej więcej wyglądają. No znowu, no niestety, myślę, że zainteresuje Was ten filmik. Przy okazji właśnie
wytłumaczę Wam, powiem co nieco o koreańskich spodniach, co może Was zainteresować, więc czekajcie na ten film. Nie wiem, kiedy uda mi się go zmontować, ale na pewno będzie udostępniony na kanale. Dawno tak nie zaczynaliśmy kolejnego dnia, a mam dla Was Cell Fusion C. Ja już wcześniej ten produkt miałam, ale go ponownie odkryłam, kiedy czasami muszę nałożyć makijaż i potrzebuję takiej szybkiej dawki makijażu bez zbędnego szpachlowania, jakby to powiedzieć, i myślę, że ten produkt jest naprawdę fajny. Fajnie kryje, nie trzeba go dużo nakładać i nie zapycha ani nie powoduje jakichś takich, wiecie, problemów skórnych, więc polubiłam go ponownie, tym bardziej, że używałam go w trakcie oprowadzania mojej grupy i powiem Wam szczerze, spisał się naprawdę fajnie. Cieszę się, że mogłam go ponownie wyciągnąć z szafy. Ostatnio Monika mi przesłała, że jest nowa wersja, bardziej taka water fit, czyli ma pewnie być bardziej nawilżająca i pewnie lżejsza, więc chciałabym na to lato przetestować. Myślę, że kupię do Boski, bo idealnie ten mi się skończy. Ja nie używam, tak jak zauważyliście ostatnio, za dużo makijażu i od czasu do czasu jednak właśnie jak idę na jakieś oprowadzanie albo jadę gdzieś, to żeby, wiecie, zrobić fajne zdjęcia i nie mieć przez cały czas takiej czerwonej twarzy, to idealnie się do tego nadaje. I też właśnie jak widzicie, nie trzeba dużo nakładać, a już ładnie to wygląda. Też poprawki można zrobić w ciągu dnia, dlatego że ja na przykład nie używam żadnych pudrów takich sypkich, żeby to, wiecie, zabejkować. Z jej ust wyrywa się jęk. Ten suwak jest za ciasny. Mówiłam ci, żeby wziąć większy rozmiar. Nie noszę ci środki. Na co odziedziczyłaś po ojcu? Tego? Nie ma wyboru. Trzeba zjeść to samo. A ty co? Bo jeśli Enzo zacznie mówić, mój wizerunek idealnej przyszłej żony legnie w bluzach. To mnie też czyny. Żałuję swoich słów, gdy dostrzegam, jak wyraźnie odbija wciąż mój dom. Jeśli nie wyjdzie w ciągu 5 minut, sam go stąd wyrzucę. Nie daje mi czasu na to. Dzisiaj próbowałam upiec chleb i niestety nie wyszło mi. Patrzcie, czasami też tak bywa. Chciałam Wam właśnie pokazać, że nie zawsze idealnie coś nam wychodzi. No tym razem, słuchajcie, zrobiłam błąd, dlatego że najpierw powinien porządnie mi wyrosnąć, podwoić swoją wielkość, potem go pięknie złożyć, odstawić na godzinkę i dopiero potem wstawić do lodówki. A niestety zrobiłam tak, że za szybko go końcowo złożyłam. Nie miał czasu, żeby się porządnie napuszyć, wyrosnąć i niestety wyszło jak wyszło. Czasami tak jest. No niestety zakwas był silny. Nie pomyślałam, nie wyczułam. Pewnie w czwartek zrobię kolejny, jak tylko nakarmię dzisiaj zakwas. Słuchajcie, on w ogóle porządnie belkuje, dlatego że ostatnio go często dokarmiałam, ale zostało mi tutaj za mało tego zakwasu, tak mi się wydaje. Powinno być około 100 gram, a tutaj na pewno nie ma chyba 100 gram z tego co kojarzę, więc go dzisiaj ponownie nakarmię i tak nie mam czasu dzisiaj już na pielęgnowanie go, więc tak, niestety czasami tak bywa.
zrobiło się troszeczkę ciepło. Ja jestem w trakcie czytania książki, a czytam teraz drugą część, Balada Spadających Smoków. To jest ciekawe, tak jak w większości przypadków książek, nie są od razu przetłumaczone na polski. Trzeba niestety troszeczkę poczekać na tłumaczenie, ale tutaj wyjątkowo od razu otrzymaliśmy chyba z jednodniową różnicą od razu książkę Sarah A. Parker, za co jestem niezmiernie szczęśliwa, bo nie muszę czytać po angielsku. Wiem, sporo książek zaczęłam czytać po angielsku, ale ta jest bardzo specyficznym językiem pisana, jest bardzo opisowa, dlatego ona chyba ma 1000 ileś stron. Niestety tutaj na tym moim czytniku ja nie mogę w ogóle sprawdzić, ile ona ma stron, dlatego że ona się dziwnie przegrała. Tak jak wcześniej nie miałam na przykład okładki z książek tych polskich przerzuconych na czytnik, to tutaj jest okładka, z czego się cieszę. Bo mogę sobie na nią popatrzeć. Jak będę w Polsce, to książki sobie kupię. Te wersje takie, wiecie, deluxe tak zwane. Tak wydam pieniądze, ale chciałabym mieć je na półce, dlatego że bardzo lubię tą historię. Ogólnie całą miłosną, cały ten świat jest bardzo fajnie zbudowany, bardzo fajnie opisany, dzięki czemu moja wyobraźnia pracuje. Dzisiaj w planie jeszcze pójdziemy na lunchik, czy nie na lunch, na obiad, jak tylko Eliasz wróci z przedszkola, bo dzisiaj też chłopaki jadą do Iksan. Ja zostaję, ja mam w ogóle pracę w ten weekend, więc będzie też dodatkowo troszeczkę do roboty. Będzie troszeczkę nietypowo, dlatego ja z chęcią postaram się nagrać, jak się przygotowuję do mojej pracy i w ogóle, dlatego że nie mam pełnych dni. Mam podzielone to na 2 dni i dopiero 3 dzień jest takim pełnym, bo jedziemy do Gyeongju. Tak chcieli i tak zrobiliśmy, tym bardziej, że ja po prostu nie miałam jakichś takich konkretnych planów na teraz. Nie wiem, czy w przyszłości będę tak dzieliła dni, bo jest to trochę skomplikowane, kiedy na przykład ktoś później chce zarezerwować sobie zwiedzanie ze mną i niestety nie może, bo jest to jakby zablokowane przez jedną grupę, która ma podzielone. Zobaczymy jak to będzie w przyszłości, ale jak na razie tak zrobiłam. Wiecie, to może się zrobić trochę bardziej trudne w przyszłym roku, tym bardziej, że bilety na samoloty robią się bardzo drogie. Też zastanawiamy się z mężem, czy w przyszłym roku będziemy lecieć do Polski, dlatego że przez sytuację na świecie robi się to coraz trudniejsze. Zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko w przyszłym roku się wyklaruje. Jak będziemy kupowali bilety, to nie będziemy musieli zgrzytać zębami przez cenę właśnie tych biletów. No ale tak właśnie ostatnio jest na świecie, że trzeba patrzeć coraz bardziej na finanse. A jako, że my mieszkamy za granicą, tak daleko od Polski, to robi się jeszcze bardziej skomplikowane. Tak jak wspominałam Wam w filmie, lecimy w lipcu do Polski i lecimy przez Air China. Także kupiliśmy bilety na początku tego roku, dlatego tak naprawdę wstrzeliliśmy się jeszcze w te tańsze bilety, z czego jestem na maksa zadowolona, bo się obawiałam. Pewnie wyjdziemy na Pekin, więc mam nadzieję, że będzie jakaś relacja z naszej przygody do Polski. Mój mąż znowu wraca troszeczkę wcześniej niż my, troszeczkę 10 dni po przylocie ma lot powrotny do Korei. Niestety ilość wolnego nie jest zbytnio satysfakcjonująca. Nie można sobie tutaj w Korei wziąć takich 2 tygodni. Mało firm się na to zgadza, tak żeby tyle wolnego wziąć sobie, ale jakoś sobie poradzimy. Plan jest pozwiedzania też troszeczkę razem z moją siostrą. Pojedziemy od razu z Warszawy do Poznania i też jeszcze przed wlotem do mojego męża plan jest zwiedzania Krakowa, Wieliczki,
oraz z moim mężem chciałabym pojechać do Auschwitz, bo także mój mąż chciałby to miejsce zwiedzić, więc taki mamy plan. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie i wracam do czytania. Jestem na 53%, nie wiem, która to jest strona, bo tak jak mówię, jakoś się dziwacznie to zgrało, także nie odczytuje mi stron mój czytnik, więc mam tylko procentową ilość przeczytanej książki. Wracam do czytania. No, Aaron, to jest U Eliasza w przedszkolu mają ogródek i różne warzywa. Bazylia, mięta, jakaś sałata, pomidory. O! Rozmaryn, ale jaki ładny. Chyba to są pomidory, tak mi się wydaje. A tu katti, czyli to jest eggplant, oberżyna, chyba tak po polsku. Ogórki, ogórki. I to te bardziej takie w stylu polskim. Wzięłabym im. Goczu, czyli ta, jak ona się nazywa, papryczka i pomidorki.